Siemanko, dzisiaj kolejny poradnik kaletniczy. Jeśli chcecie zobaczyć, co przygotowałem, to zapraszam do oglądania. Żeby do czegokolwiek doszyć lamówkę, potrzebujemy lamownika. W przypadku maszyny cylindrycznej czy ramieniowej będziemy używali zazwyczaj takiego lamownika. Występuje on pod nazwą pistunek. Mamy tutaj ważne oznaczenia. Najbardziej interesuje nas ta pierwsza wartość, czyli to jest szerokość taśmy, która mieści się w tym całym kołnierzu, no i którą będziemy lamowali konkretną krawędź tkaniny. I tutaj w przypadku dopasowywania lamówki zazwyczaj też pojawiają się problemy, ponieważ ciężko jest dopasować szerokość taśmy do konkretnego lamownika i tak, żeby ta taśma też była odpowiednio cienka, fajnie się składała na pół, żeby to lamowanie szło w miarę sprawnie i bezproblemowo. No i przykładowo tutaj mam taśmę, która ma 25 mm, czyli jest węższa o milimetr niż powinna być do tego lamownika. Zazwyczaj ja jednak lubię, jeśli ta taśma jest nawet szersza o milimetr niż za wąska. Musimy na to zwracać uwagę, ponieważ jak pewnie widzieliście już w wielu wyrobach, zazwyczaj widać to w różnych torbach, plecakach. Jeśli jest gdzieś doszyta lamówka, to z wierzchu na 90% wygląda to fajnie, ale od spodu pojawiają się takie problemy, że ten szef albo łapie minimalnie już tylko krawędź, albo nawet zjeżdża z tej lamówki i od dołu ta lamówka nie jest doszyta. Więc dlatego wolę, jeśli ona jest szersza, wolę mieć trochę większy zapas, gdyby ten szef mi troszkę się zsunął, żeby całą lamówkę z góry i z dołu mi złapało. Najprzyjemniej lamuje się sztywne materiały, sztywne tkaniny. Ja akurat do tego lamowania wziąłem dość miękkie, tak żeby nie było za łatwo i żeby nie było, że wychodzi to za każdym razem. Lamowanie bywa dość problematyczne. Jeśli mamy kilka warstw, to dobrze jest je chociaż minimalnie na samej krawędzi zszyć, tak żeby podczas lamowania one się nie przesuwały, żeby nam któraś warstwa z pomiędzy gdzieś nie wyjechała, ponieważ nie będziemy tego widzieli, dopiero będzie to widać już po zszyciu. No i przeszyję jeszcze łuk. Ogólnie w przypadku lamowania przygotowałem dla Was 3 odcinki. Będzie to lamowanie na maszynie cylindrycznej, będzie lamowanie na maszynie płaskiej oraz jeszcze jeden sposób lamowania, mój ulubiony, który zazwyczaj stosuję, no i daje niemal 100% pewność, że zawsze ta lamówka będzie ładnie doszyta. No i w przypadku lamowania jeszcze rozróżniamy łuki zewnętrzne i wewnętrzne, czyli to jest taki łuk wypukły, czyli zewnętrzny, a jeśli ten łuk byłby wklęsły, no to jest łuk wewnętrzny. W przypadku tego lamownika to nie ma za wielkiej różnicy, ale w przypadku lamownika do maszyny płaskiej, no to dzielą się one właśnie na lamowniki do łuków zewnętrznych i wewnętrznych. To trzeba też mieć na uwadze. No i teraz montujemy pistunek do maszyny. Tutaj w tej płytce mamy otwory, do których montujemy lamownik. Dodatkowo jeszcze przy samym lamowniku mamy dwie śrubki, które trzymają ten uchwyt. To też nam pozwala na sporo regulacji, ponieważ może być tak, że trzeba będzie go lekko pochylić w dół albo go podnieść do góry. Jednocześnie tutaj, żeby był cały czas jak jest. Więc to wymaga też trochę pracy, żeby odpowiednio to sobie wyregulować. Jeśli ktoś chciałby dużo lamować, no to sugerowałbym jednak zakup drugiej maszyny i zrobienia jednej typowo tylko do lamowania, żeby już tego nie zdejmować. Jest dużo szybciej i dużo mniej problemów. Tutaj moja prowizoryczna śruba. Od lat ją kupuję. I do dzisiaj jeszcze nie kupiłem. Na razie tylko lekko przyłapuję,
ponieważ dopiero jak wsadzę lamówkę, to będę wiedział, jak mocno dosunąć ten lamownik, tak żeby ta lamówka była dobrze przeszyta. Ucinam kawałek taśmy, ścinam ją pod kątem. No i teraz montujemy. Najpierw wsuwamy tą taśmę przez tą obejmę, później wciskamy ją w ten kołnierz i w zależności jaką mamy grubą taśmę, może to wchodzić łatwiej lub trudniej. Dodatkowo mamy tutaj taką szczelinę, gdzie możemy szpilorkiem pchnąć tą taśmę, żeby ją wyciągnąć po drugiej stronie. Mamy wyjętą. Musimy ją wsadzić teraz w tą szczelinę. Można ją złożyć tak do środka i ją przeciągamy. I mamy taśmę zamontowaną. Teraz patrzymy tutaj, jak ta taśma układa się pod stopką. Jeśli ten szef będzie wychodził zbyt blisko załamania tej taśmy, no to muszę cały ten lamownik odsunąć minimalnie i musimy teraz to dopasować, tak żeby dla nas było odpowiednio i żebyśmy uzyskali zamierzony efekt. Mam zamontowane, ta jedna śrubka naprawdę w zupełności starcza, mocno się to trzyma, a przez to, że nie montujemy dwóch śrub, no to mamy całkiem dużą regulację. Teraz podnoszę stopkę. Tak to wygląda. Od spodu w ten sposób. Tutaj jest złapane milimetr od krawędzi, dlatego naprawdę trzeba uważać przy tym lamowaniu. Najgorzej jest na łukach, ponieważ ta taśma będzie nam schodziła i ten szef będzie nam coraz mniej łapał albo nawet wcale. A zastosowanie też szerszej taśmy nie zawsze się sprawdza, ponieważ może ona się marszczyć, zwłaszcza przy tych łukach wewnętrznych, więc trzeba to naprawdę robić bardzo uważnie. Jeśli możemy sobie na to pozwolić, to przesuwamy ten szef w głąb, ale im grubszy materiał, tym też ta taśma musi to wszystko owinąć. No i może być tak, że jeśli będziemy mieli tutaj grubo i przesuniemy ten szef do krawędzi, no to całość nam złapie właśnie tylko bardzo minimalnie. No i jest szansa, że to wszystko nam się później rozejdzie. Teraz przeszyję na płaskiej maszynie te 4 warstwy i jeszcze przelamujemy to na prosto. Bardzo minimalnie od krawędzi mam to przeszyte, no dosłownie z 2 mm, tak żeby złapać wszystkie te warstwy. Nie będziemy tego widzieli podczas lamowania, no i jest duża szansa, zwłaszcza znowu przy łukach, że któraś z warstw albo nawet kilka wysunie nam się, no i później dopiero po przeszyciu, jak będziemy to wywracali na drugą stronę, no to się okaże, że jest nieposzywane. Na początku musimy tu fajnie to wszystko poukładać, tak żeby ta lamówka nam też za bardzo z góry się nie przesunęła w tą stronę, no bo z dołu już nam zacznie zjeżdżać od samego początku. Materiał staramy się tutaj tak trzymać, żeby jego krawędź była zaraz przy tym czubku tego ucha, które jest w lamowniku. Tak to wygląda od spodu. Tutaj ta tkanina jest z filcem, ale da się ją mocno ścisnąć, dlatego mogę sobie pozwolić przesunąć ten ściek bardziej w tą stronę, ponieważ tutaj mam sporo tej krawędzi schowane. Dodatkowo mam jeszcze ten szef, który jest na krawędzi. On też będzie mi trochę pomagał, jeśli chodzi o wytrzymałość, zwłaszcza w takich materiałach, które się rozchodzą.
i jest mniejsza szansa, że ta lamówka właśnie zejdzie z całą krawędzią tkaniny. Tak więc to by było wszystko, jeśli chodzi o lamowanie na tej maszynie. W kolejnym odcinku pokażę Wam lamowanie na maszynie płaskiej, no i później ten mój ulubiony sposób, który na pewno też i Wam się sprawdzi, więc zachęcam Was do zaglądania na kanał. Na dzisiaj to by było już wszystko. Zachęcam Was do wspierania rozwoju kanału. Możecie to zrobić na Patronite, możecie kupić wirtualną kawę lub zostawić komentarz, lajka pod filmem i trzymajcie się. Cześć!